Oblewanie grafiki tekstem w InDesignie. Oprócz tego, że możemy w InDesignie umieścić tekst, możemy również zaimportować do InDesigna, jak doskonale wiemy, grafikę. Poleceniem File, Place lub skrótem klawiaturowym Ctrl+D umieszczamy w naszym dokumencie plik graficzny. W momencie, gdy chcę umieścić dany plik, muszę nacisnąć Show Import Options i wtedy pokazuje mi się okno dialogowe z możliwością importu różnych części mojego obiektu. Na przykład jeśli ja mam w Photoshopie wyznaczoną ścieżkę, to taką ścieżkę mogę zaimportować do InDesigna również. Wystarczy, że zaznaczę w opcjach importu Apply Photoshop Clipping Path, czyli dodaj ścieżkę Photoshopa do mojego dokumentu. I od razu kursor ładuje się grafiką. Kliknijmy w nasz dokument, widzimy, że grafika znalazła się na stronie. Oczywiście ona jest za duża, więc możemy ją zmniejszyć i od razu dopasować do zawartości. Teraz przesunę na lewą stronę i by oblać grafikę tekstem, muszę włączyć odpowiedni panel. Wybieram go z menu Window, okno, oblewanie tekstem, czyli Text Wrap. Tutaj mam kilka ikonek oblewania. Gdy wybiorę pierwszą ikonkę, stan mojej grafiki i tekstu jest taki, jak teraz widać w dokumencie, czyli nic się nie dzieje. Grafika nie zostaje oblewana tekstem. Kolejna ikonka to jest oblewanie tekstem mojej obwiedni, czyli całego mojego prostokąta, w którym mieści się grafika. I tutaj już mogę wybierać różne opcje tego oblewania. Mogę oblewać z prawej strony moją grafikę, czyli tak jak teraz, wybierając odpowiednie odległości oblewania z prawej strony, czy z lewej strony, ale wtedy muszę przesunąć moją grafikę na stronę prawą kolumny i obleję wtedy grafikę z lewej strony, czy z obu stron. I wtedy, jak ustawię moją grafikę na środku, zostanie ona oblana. Oczywiście ten tekst trzeba będzie odpowiednio sformatować, poprawić światła międzywyrazowe i międzyliterowe. Przyjrzyjmy się widokowi bez linii pomocniczych na razie. Widzimy, że mamy taką możliwość, by oblewać grafikę z obu stron, jednak jest to najbardziej nieczytelna forma dokumentu. Tekst zostaje podzielony na dwie części, to bardzo utrudnia czytanie publikacji. Więc zostańmy przy standardowych oblewaniach, czyli po prostu albo z prawej strony, albo z lewej strony oblewajmy, ustawiając tutaj odpowiednie wartości tego oblewania. Przejdźmy do kolejnego rodzaju oblewania, to jest oblewanie wokół ścieżki, czyli wokół mojego kształtu. Wybierzmy ten rodzaj oblewania. Tutaj możemy regulować to oblewanie, wybierając Photoshop Paths, czyli moje ścieżki photoshopowe, w tym przypadku moją ścieżkę numer 1, czyli taką ścieżkę, którą ja zapisałam w Photoshopie jako ścieżkę mego kształtu. Wróćmy do InDesigna i tutaj możemy wybrać wokół tej ścieżki oblewanie. Widzimy, że pojawia się pomocnicza niebieska linia, która nam ilustruje kształt naszej ścieżki. Zaznaczam obiekt, przechodzimy do kolejnego rodzaju oblewania. To jest oblewanie, które polega na tym, że tekst jest umieszczony pod kolumną. Jeśli ja kolumnę zmniejszę, wówczas tekst oczywiście wejdzie mi tuż pod obiekt. Mogę oddalić mój tekst, klikając tutaj odpowiednią wartość oblewania z dołu. Zaznaczam obiekt i klikam jeszcze w ostatnią ikonkę. To jest taki rodzaj oblewania, który pozwala na przerzucenie mojego tekstu do następnej strony. A tutaj mamy pustą przestrzeń. Wróćmy do naszego oblewania zwykłego i
rozciągnijmy naszą kolumnę do końca. W ten sposób możemy oblewać nasz tekst, wykorzystując różne ustawienia tego oblewania. Spójrzmy jeszcze na nasz paragraf. Tutaj możemy poprawić nasze światła międzywyrazowe, wybierając justowanie znanym skrótem klawiaturowym Ctrl lub Command J. Te skróty klawiaturowe omawialiśmy wcześniej, a wyjmowane są z menu Edycja, skróty klawiaturowe. Tutaj ja mogę zwiększyć moje przestrzenie i zrobić troszkę szerszy skład, znaczy od -4 do 4, 96, 104. Wtedy naprawimy nasze odległości międzywyrazowe i międzyliterowe.